Witam, tu Samoyed Computers, a dziś kolejny wirtualnik. Przedstawię Wam propozycję taniego komputera do montażu filmów. Wiadomo, nie będzie to komputer do montażu filmów 4K programowanego od Adobe, ale na przykład do montażu w takim programie jak ja montuję, czyli Shotcut, spisze się świetnie. Również można będzie pograć na bardzo dobrych detalach graficznych w najnowszych grach AAA. A teraz zapraszam na film. I jeszcze dodam, że żadna firma mi nie zapłaciła za reklamę ich produktów. Pierwszym podzespołem będzie karta graficzna. Karta ta ma 6 GB VRAMu, nie ma rdzeni RT ani tensor, ale taka karta wystarczy, bo to też nie jest taka słaba karta graficzna, ale możecie trochę więcej dołożyć do GTX-a 1660 Super, a wydajność będzie na pewno większa. Wybieram kartę NVIDIA, ponieważ ma kodek NVENC. Drugim podzespołem będzie procesor od firmy AMD. Procesor ten ma 6 rdzeni i 12 wątków i taktowanie na poziomie 3,6 GHz, a w booście ma 4,2 GHz. Dodam, że posiadam procesor drugiej generacji, ale ten bez X-a i się spisuje całkiem dobrze. Tylko musiałem wymienić chłodzenie na inne. A trzecim podzespołem będzie płyta główna. Bardzo fajna płyta główna pod procesory AMD Ryzen i Athlon. Obsługuje procesory drugiej i trzeciej generacji, a nawet czwartą by można obsługiwać po aktualizacji BIOSu. Ma bardzo dobrą sekcję zasilania jak na płytę z tej półki cenowej oraz ma bardzo fajny wygląd. Kolejnym podzespołem będzie zasilacz komputerowy polskiej firmy Celentium PC. Zastanawiałem się nad wyborem zasilacza, ponieważ podzespoły trochę podrożały, a zasilacz ma 600 W, więc jest spory zapas do rozbudowy. Następny podzespół to pamięć RAM. Myślę, że 16 GB RAMu będzie lepsze niż 8. Ma taktowanie na poziomie 3000 MHz, więc powinno wystarczyć, ale jeśli macie więcej gotówki, to polecam większe taktowanie, ponieważ Ryzeny lubią większe taktowania. Będzie na pewno wydajniej. Teraz czas na dysk SSD. Dysku HDD nie dałem, ponieważ nie ma to sensu, a cena zestawu by była droższa o około 200 zł, ale jak chcecie, to możecie dać dodatkowy dysk HDD. To jest przykładowa konfiguracja. Nic Wam nie narzucam. Trzeba schłodzić procesor podczas obróbki filmów lub grania w wymagające gry, a chłodzenie z procesora nie zawsze daje radę. Chłodzenie będzie takie samo jak w komputerze do 1600 zł, czyli Celentium PC Spartan 4. Podzespoły gdzieś trzeba umieścić, więc ostatnim podzespołem będzie obudowa. Minimalistyczna, podoba mi się mniej szczotkowany front, tylko przeszkadza mi montowanie zasilacza od góry. Bo teraz montuję zasilacze się od dołu, a od góry montowało się w starszych komputerach, a nie nowych. To już wszystko w tym filmie. Myślę, że się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do pozostawienia suba oraz łapki i komentarza. Również zachęcam do dołączenia na Discorda kanału. Ja się z Wami żegnam. Do następnego filmu.